Jedną z cenniejszych grup muzealiów w kolekcji, którą pieczołowicie buduje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, stanowią artefakty pochodzące z prac archeologicznych, eksploracyjnych lub porządkowych w miejscu pamięci narodowej w Łambinowicach. To materialne pozostałości funkcjonujących tu w przeszłości obozów jenieckich oraz poligonów wojskowych, przede wszystkim przedmioty związane z żołnierzami wielu armii, których 3 wojny, francusko-pruska oraz 2 światowe, sprowadziły do Lambsdorff, dzisiejszych Łambinowic, w drugiej połowie XIX wieku i w wieku XX. Szczególnie duża liczba artefaktów została znaleziona w wyniku prac poszukiwawczych, które przeprowadzono w 2020 roku na terenie postalagu 318 8F 344 Lambsdorff w związku z robotami budowlano-konserwatorskimi, jakie muzeum realizowało tu przy reliktach baraków. Największą trudnością, którą napotkaliśmy w dość krótki czas przed rozpoczęciem prac na wstępne przeszukanie terenów wokół baraków oraz samych baraków, a później dość szybki postęp prac konserwatorskich, porządkowych. Wobec tego najważniejsza była systematyka i logistyka oraz zapewnienie odpowiedniej ilości poszukiwaczy, aby jak najsprawniej i jak najdokładniej przeszukać ten teren. Podjąłem decyzję o zaproszeniu do współpracy zaprzyjaźnione stowarzyszenia eksploracyjne. Dzięki takiemu ruchowi udało nam się teren skrupulatnie przeszukać i odzyskać bardzo dużą ilość artefaktów. Zabezpieczonych zostało blisko 1500 artefaktów, między innymi wojskowe i jenieckie znaki tożsamości, monety obiegowe różnych państw europejskich, przedmioty osobiste i użytkowe jeńców, obiekty pamiątkowe, a także elementy umundurowania i oporządzenia wojskowego, menażki, manierki, niezbędniki żołnierskie, guziki czy podkowy butów wojskowych. Eksploratorzy natrafili ponadto na elementy wyposażenia i infrastruktury obozowej, pozostałości pieców grzewczych, kolejki wąskotorowej czy gwoździe dekarskie. Zdecydowana większość odnalezionych artefaktów nie daje nam możliwości ustalenia personaliów niewolonych żołnierzy. Jest to jednak grupa stanowiąca doskonały materiał dokumentujący trudy jenieckiego życia. Znamiennym jest jednak fakt, że poszczególne artefakty noszą poruszające ślady ręcznie rytowanych, nierzadko osobistych inskrypcji, monogramów, dat urodzenia czy dat wzięcia do niewoli. Dlatego też w trakcie prac gabinetowych, które następują bezpośrednio po tych terenowych i trwają zdecydowanie dłużej, wszystkie odnalezione artefakty poddawane są szczegółowej analizie badawczej i identyfikacji. To właśnie dzięki wytrwałym badaniom, które muzealnicy podjęli jeszcze w trakcie prac inwentaryzacyjnych, ustalono pochodzenie niektórych artefaktów i częściowo zrekonstruowano indywidualne losy ich właścicieli. Tak stało się w przypadku menażki radzieckiego jeńca. Już wstępne oczyszczenie przedmiotu uwidoczniło odręczne rytowania pokrywające jego zewnętrzne ściany. Działania konserwatorskie pozwoliły na odczytanie i tłumaczenie zapisanego cyrylicą tekstu. Babajew Szaliko, urodzony w 1910 roku, pojmany 18 maja 1942 roku. Kwerenda archiwalna naprowadziła muzealników na raport o nieodwracalnych stratach zdeponowany w zasobach Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Figuruje w nim to samo nazwisko żołnierza 293. Dywizji Piechoty Armii Czerwonej, które odczytać można w rytowaniu menażki. Szalwa Babajew, urodzony w 1910 roku w Gruzji, zaginął 17 maja 1942 roku w walkach o Nechajewo. W dokumencie brak jednak informacji o jego dalszych losach. Niewykluczone zatem, że obecność menażki w miejscu funkcjonowania obozu jenieckiego w Lambsdorff jest obecnie jedynym dowodem potwierdzającym, że żołnierz ten trafił do niewoli Wehrmachtu i osadzony został w stalagu 318 8F Lambsdorff. Czy przeżył niewolę? Czy wrócił do Gruzji? Być może odpowiedzi na te pytania przyniosą dalsze badania. Są one istotnym elementem pracy muzeum. Tak było między innymi w przypadku notatnika Gertrudy Skibicki. Ale to już inna historia.